Dzisiaj tak naprawdę podwójna premiera na karoserii, ponieważ po pierwsze mamy samochód, który był na ustach całego świata w zasadzie od dobrych kilku miesięcy i nawet sami wielokrotnie pisaliście w komentarzach, żebyśmy koniecznie go przetestowali. Po drugie, to premiera tej marki na karoserii, bo nie testowaliśmy tego auta ani używanego, ani nowego, ani nie robił tego Julek, ani ja. Po prostu przed Państwem Mazda i nie byle jaka, bo CX-60. Szukasz nowego samochodu? Zajrzyj na autoplaneta.pl. Na stronie znajdziesz setki nowych modeli dostępnych od ręki. Link w opisie tego odcinka. No więc wyobraźcie sobie, że najnowszy SUV Mazdy może mieć napęd tylko na tylną oś. Drugie nowum, tutaj pod maską w XXI wieku, w czasach elektryfikacji możecie mieć, uwaga, 6-cylindrowy silnik ustawiony wzdłużnie o pojemności 3,3 litra, choć jest tylko dieslem. Trzecie nowum, i to jest akurat nasz egzemplarz, to ten napis PHEV, co oznacza, że mamy plugina i jest to pierwszy historycznie plugin Mazdy. Gabarytowo mamy tutaj auto, które jest, słuchajcie, tylko nieco dłuższe na przykład niż BMW X3 albo Volvo XC60, a rozstaw osi te samochody mają niemal identyczny. I jak tak stoicie przed nim i patrzycie, to wydaje Wam się, że to bardziej konkurent, nie wiem, dla BMW X5 na przykład, szczególnie, że cała bryła nadwozia też przypomina X5. Co mi się bardzo podoba, to to, że Mazda ma swój charakterystyczny styl od dawien dawna i nieważne, czy mówicie o modelu 3, 6, CX-30, CX-3, CX-5 czy właśnie CX-60, to od razu z daleka rozpoznacie, że to Mazda. Choćby po tym charakterystycznym grillu, choćby po tych reflektorach, a nawet po tym charakterystycznym lakierze, który tutaj kosztuje 5900 zł. I jest naprawdę bardzo ładny, ślicznie się mieni. Tak, Urusik, mieni się. Felgi, jakie możecie tutaj mieć, to 18 cali albo 20. Tak jak w naszym przypadku, takie czarne i bardzo ładnie z takimi czarnymi elementami korespondendują. Natomiast czym ten samochód różni się na przykład od tej wspomnianej X3 oraz XC60, to pojemność bagażnika. Bo ile w tamtych samochodach to około 500 litrów, to tutaj macie do dyspozycji 570 litrów bagażnika i już na pierwszy rzut oka wygląda on na bardzo, bardzo przestronny. Zobaczcie, jaka grupa gumowa mata, ale my tę matę wywalamy, bo to jest akcesoryjna. Nas interesuje to, co jest tutaj, czyli pod spodem. No i tutaj macie miejsce na kable oraz niestety nie na koło dojazdowe, tylko tutaj w tym wypadku jest wzmacniacz Bose do systemu audio i tylko zestaw naprawczy. To jeszcze się podnosi, pewnie, że się podnosi. Nie, to jest gdzieś tutaj przykręcone, przywiercone, tu są kable, przymocowane. O, teraz się podniesie troszkę. Się nie podniesie, się gdzieś to przykręciło tutaj normalnie, no. Dobra, przymocowane. Znaczy, że nie mamy tam czego szukać i nie będziemy na siłę tego rwali. Tu jeszcze dodatkowe jakieś kable. Tutaj jest, zobaczcie, AC 1500 W. To znaczy, że prąd zmienny i tutaj macie gniazdeczko, takie tradycyjne, na 230 V i możecie naprawdę podłączyć sobie do niego urządzenia 225 V i możecie sobie podłączyć do niego urządzenia, które mają 1,5 kW mocy, więc to już będzie nawet czajnik elektryczny, w którym zagotujecie sobie wodę. A z tej strony tradycyjne gniazdo zapalniczki. No dobra, to zobaczmy, jak to będzie z tymi bagażami. Dwie grosse walizki i od razu stawiam je w ten sposób, nawet się, słuchajcie, nie ceregielę z stawianiem ich na płasko. Zobaczcie, dwie obok siebie. Jeszcze wchodzi tutaj jedna dodatkowo i jeszcze mam miejsce na dwie kabinówki. Jak się zamknie, to będzie naprawdę mega pojemny bagażnik. W praktycznym tego słowa znaczeniu, a nie tylko w Zobaczcie. Świetnie się składają oparcia w proporcjach 40, 20, 40. Jeżeli chcecie złożyć tylko środkowe, to też macie taką możliwość z tej pozycji. Skrajne sobie składacie z tej pozycji i skrajne prawe też z tej pozycji. I jak tam byśmy nie mieli maksymalnie przesuniętych przednich foteli do tyłu, to ona by się niemal płaska zrobiła, ta podłoga. O, zobaczcie, tam jest taki troszkę tylko spadek się robi, ale nie ma tutaj progu, który przeszkadzałby na przykład w wepchnięciu dłuższych pudeł. Tył wydaje mi się jeszcze ładniejszy niż przód. Jest taki minimalistyczny, nie ma tutaj zbędnych przetłoczeń, nie ma tutaj naćkane jakichś ozdóbek. Podoba mi się nawet
ta zaślepka, która udaje tylko rury wydechowe, ona jest z dwóch stron. Sama rura jedna jest, jedynie nie, są dwie i one wychodzą tam w dół, więc to są takie fejkowe wydechy, ale akurat w tym wypadku, w wypadku XC60 mi to po prostu pasuje. Bąk siada za bąkiem i wygląda to tak. Dużo miejsca na stopy, żeby włożyć sobie pod fotel. Na kolana no tak średnio, ale pamiętajmy, że tam przed chwilą siedział chłop 1,95 m, więc dla osoby krótszej i z przodu i tu z tyłu tego miejsca będzie po prostu wystarczająco. Rzecz fajna, mogę sobie pochylić oparcie dwustopniowo, bardziej pochylone albo bardziej spionizowane, ale jest po prostu wygodnie. Zobaczcie, jak wysokie jest oparcie kanapy i jak dobrze tutaj siedzę. Czasami te kanapy w SUV-ach bywają opuszczone celowo, w związku z czym mam kolana bardzo wysoko. Tutaj wcale nie są wysoko. Jest generalnie ok, poza przestrzenią nad głowę. Winą za to obarczam szklany dach, który zabiera trochę miejsca nad głową. Tu musi się chować ta roleta, tu są z boku mechanizmy. To zawsze jest 2-3 cm mniej tej przestrzeni. No ale raczej 1,95 m na tylnej kanapie jeździło często nie będzie. Ogrzewane skrajne siedziska. Tutaj też mamy gniazdo, tylko już 150 W obsługuje, 220 V, więc dwa takie gniazda są w takim samochodzie. I tutaj jeszcze dodatkowo dwa gniazda USB-C. Podłokietnik jest, ma dwa cup holdery. Tak jak pokazywaliśmy, ta część się składa. ISOFIXy łatwo dostępne. Szkoda, że wyjmowane na takich plastikowych zatrzaskach, a nie, że się trzymają tutaj ładnie, chociaż poczekajcie, nie będą się trzymały. Trzeba je po prostu wyjąć i wrzucić do schowka z boku, natomiast zobaczcie, jak tutaj jakaś brzydka tkanina wystaje. Agrowłóknina jakaś, o. No przydałoby się tutaj jakieś dodatkowe mocowanie, bo to po prostu lata, to oparcie kanapy. I teraz przechodzimy do jakości. Gdyż jak generalnie patrzycie i na ten bagażnik, i na to wnętrze, to wydaje Wam się, że naprawdę wszystko jest świetnie. Popatrzcie na ten boczek drzwi. Tu jest miękkie, tutaj jest bardzo ładna wstawka. Ona jest gładka, nie jest chropowata, ale bardzo ładnie wygląda. To sprawia wrażenie prawdziwego szczotkowanego aluminium i możliwe, że tak jest, albo stali. Tu jest miękko i przyjemnie, i tu jest miękkie i fajne są te przeszycia i to wszystko jest estetyczne, minimalistyczne i estetyczne. Plastik pojawia się tutaj i dobrej jakości. Z drugiej strony są to właśnie takie rzeczy, jak to, co już pokazywaliśmy. Posłuchajcie, jak drzwi się zamykają. Głuchy odgłos, jakby ktoś puszkę coli gniótł. To wszystko tutaj pracuje. Blacha cienka jak firanka. Więc na pierwszy rzut oka wszystko wygląda naprawdę super, ale niestety są takie mankamenty, których po prostu nie dopracowano. No jak można w ten sposób, zobaczcie, zamocować skądinąd dobrej marki audio głośniczek? Więc brakuje takiej precyzji. To jest trochę tak, jakbyście kupili sobie garnitur i naprawdę na pierwszy rzut oka patrzycie, a on jest zajebiście skrojony i ma fantastyczny materiał. Tylko się okazuje, że guzik mu źle przyszyto, że szef z tyłu jest krzywo trochę, albo że klapy tej marynarki, jedna jest dłuższa, a druga krótsza. No to zajrzyjmy teraz pod maskę. Bo tam w naszym przypadku nie czai się ten 6-cylindrowy, wzdłużnie umieszczony rzędowy diesel, tylko tutaj mamy też kawał silnika. W praktyce wygląda on tak. Skromniutkie 4 cylindry o pojemności 2,5 litra, które są podstawą tego napędu PHEV. A tu zobaczcie, jeszcze mam taki myk, że to sobie mogę wysunąć, wyjąć, o, i sobie teraz podziwiać ten silnik. W dodatku mogę to z tą klapką zamknąć. Fajny bajer. Jakbyście się chcieli pochwalić kumplom, co macie pod maską w tej Maździe, to możecie to śmiało robić. Tu jeszcze dodatkowe wygłuszenie, tutaj uszczelka. Natomiast zobaczcie, jak głęboko jest ten silnik cofnięty. Tu oczywiście zostawiono miejsce na dodatkowe 2 cylindry, które są w tym dieslu, a w przyszłości będzie też 6-cylindrowa benzyna i to wolno ssąca. Więc miejsca jest tutaj pod dostatkiem. Natomiast ten silnik, który tutaj ma 191 koni mechanicznych, jest wspierany dosyć mocnym elektrykiem. Bo elektryk, wyobraźcie sobie, ma 175 koni i dodatkowo 270 Nm. Więc są to parametry nie w kij dmuchał w momencie, kiedy mówimy o PHEV-ie i powinien być dynamiczny nawet tylko przy jeździe na samym elektryku. Łączna moc całego zestawu to 327 koni mechanicznych. I teraz tak, w większości PHEV-ów sprawa
Sprawa wygląda w ten sposób, że ten elektryk odpowiada za napęd tylnej osi. Tu jest zupełnie inaczej, ponieważ silnik elektryczny jest zaraz za benzynowym i dopiero za nimi jest skrzynia biegów. Nowa, 8-stopniowa, a nie 6-biegowa, tak jak zazwyczaj było w Mazdach do tej pory. Co oznacza, że zarówno napęd z elektryka, jak i napęd z silnika spalinowego i z obu tych silników można przenieść płynnie między obiema osiami. Czyli mamy napęd na 4 koła, taki klasyczny, regulowany za pośrednictwem wielopłytkowego sprzęgła. I tym Mazda głośno się chwali. No i rzeczywiście takie rozwiązanie raczej stosowane jest w samochodach klasy premium, typu na przykład pluginy BMW, które dokładnie w ten sposób mają zrealizowany ten napęd. Baterię umieszczono oczywiście w podłodze i ma 17,8 kWh, co w praktyce powinno wystarczyć na przejechanie około 63 km według Mazdy. Według mnie, jak znam to z autopsji z innych samochodów, będzie to około 50 km. Ładowarka pokładowa ma 7,2 kW mocy, co oznacza, że w praktyce najszybciej, jak możecie naładować tę baterię od 0 do 100%, to 2 godziny 20 minut, jak macie jakiegoś wallboxa albo choćby przyłącze do siły. Natomiast z takiego domowego gniazdka to będzie około godzin 10. Tak czy inaczej wystarczy, żeby w nocnej taryfie tę baterię uzupełnić prądem. O, i ten minimalizm tutaj we wnętrzu też mi się podoba, że nie ma tutaj nic zbędnych ozdobników. Wszystko wydaje się proste, ale jednocześnie ma fajny kształt, jest intuicyjnie zrobione, szeroka ta konsola środkowa, tutaj miejsca pod dostatkiem na cup holdery. Tutaj gniazdo zapalniczki, tutaj ładowarka indukcyjna tak umiejscowiona, że jeszcze widzicie co nieco na telefonie. Bardzo fajne jest to, że macie panel klimatyzacji, który nadal jest niedotykowy, tylko z fizycznymi przyciskami. Pięknie dopracowany. Grzanie kierownicy tam, gdzie być powinno. Wentylowanie foteli tam, gdzie być powinno. Ogrzewanie foteli tam, gdzie być powinno. Wskaźniki temperatury tam, gdzie być powinny. I wszystko to działa tak, jak powinno. Nie odwraca Waszej uwagi od drogi. I to naprawdę lubię. Fajna kierownica z Mazdy, znana z innych Mazd, czyli o niewielkiej średnicy tego koła, dobrze leżąca w dłoniach. To przyjemne i miękkie. Tu nawet jest mięciutko, słuchajcie. Tu dopiero pojawia się plastik, ale boczki na przykład też już zrobiono z ala skóry i w związku z czym jak opieracie nogę, no to jest Wam tutaj wygodnie. Bardzo ładna ta konsola środkowa. Te przyciski, które są w idealnym miejscu, bardzo ergonomicznie umieszczone, dobrze opisane. Wow! Naprawdę, bardzo mnie się to podoba. Nie podoba mi się to, jak płytki jest tutaj schowek. Tu zazwyczaj trzymam sporo gratów i tutaj on jest płyciutki, nie ma podwójnego dna. I taką szmatkę tutaj tylko na dnie, za to są 2 gniazda USB-C, a tu jest jeszcze co? Gniazdo na kartę SD. Natomiast fajnie, że może go otworzyć sobie kierowca i może go sobie pasażer otworzyć oddzielnie. Tu wyłożone przyjemnym materiałem, o boczkach drzwi już mówiłem. No to są takie, mówię, niuanse, które psują ogólny, bardzo dobry obraz tego samochodu. A teraz zobaczcie, pokażę Wam jeden numer. Macie tu ustawienia pojazdu, Driver Personalization System, dodaj nowego kierowcę, OK. Wybierz wzrost. 1,95 m mam równe, ostatnio się mierzyłem. Dzieci mnie mierzyły, znaczy. Proszę. Zdejmij okulary przeciwsłoneczne lub inne elementy zasłaniające twarz. Ustawi zalecaną pozycję za kierownicą. To uwaga. Siadam i start. Według Mazdy to jest idealna pozycja moja za kierownicą. Na wyprostowanych rękach, prawie położony do tyłu i ledwo dostaję do pedałów hamulca i gazu. Co ja, szympansem jakimś jestem, czy mam 2,15 m? Chyba źle tam podałem. No nic tu się nie zgadza. Muszę tak spionizować oparcie, przysunąć się do przodu, podnieść kierownicę i jeszcze ją troszkę wysunąć. O, samo to menu znamy też z innych Mazd. Jest takie przejrzyste, chociaż ja wolę z ikonami, kiedy one są uporządkowane, natomiast no, nie ma tutaj, nie można mieć jakichś specjalnych zastrzeżeń. Jest też Apple CarPlay, Android Auto i są już sterowane bezprzewodowo, więc wszystko możecie mieć idealnie ustawione tutaj na ekranie. Wyświetlacz zestawów wskaźników, też można sobie, zobaczcie, na przykład zwiększyć cyfry. Jak jesteście nieco ślepi, to możecie sobie zwiększać cyfry
na wyświetlaczu. Albo macie Active Sense i wtedy wówczas wyświetla Wam taki samochód. No jak babcie kocham, ona wygląda jak X7 z tyłu, a cała reszta tych wyświetlaczy jest trochę mniejsza. Ja wolę jednak, jak są takie klasyczniejsze zegary. To, co jest niewygodne w tym ekranie multimedialnym, to to, że tutaj ta dolna część ekranu jest bardzo blisko tej krawędzi. I jak chcecie w coś tutaj wcelować, to po prostu jest to trochę utrudnione na dole tego ekranu. Na szczęście całość można też obsługiwać tym pokrętłem tutaj, jak na przykład w iDrive BMW. I ja akurat lubię takie rozwiązania, które dają Wam wybór. Albo tym kręcę i sobie ustawiam wszystko, albo dotykowo sprawdzam. Jak wsiadacie do niego i zaczynacie jechać, to domyślnie działa jak hybryda. Teraz na przykład, mimo że jadę powoli, pracuje normalnie silnik spalinowy. Drugie wrażenie, dosyć sztywno zestrojone zawieszenie. I zaraz się o tym przekonam, czy na pewno, jak wjedziemy, słuchajcie, na płyty. I jaka ona jest sztywna! Teraz jedziemy, słuchajcie, po płytach naszych, dobrze nam znanych i normalnie jakbym jechał 911 z usztywnionym zawieszeniem. Autentycznie. Szok! Zazwyczaj SUV-y tutaj, słuchajcie, to przepływają nad tymi wszystkimi łączeniami, dziurami i kolejnami, a tutaj i słyszę i czuję, że jadę po drodze, która nie jest równa, która jest zrobiona z płyt, z wyrypami, z dziurami i z łączeniami. Ale taki zawsze był charakter Mazdy. Bardziej w kierunku tego sportowego prowadzenia i dokładnie tak jest tutaj. To samo tyczy się układu kierowniczego, który pracuje z takim większym oporem niż w innych samochodach, po to, żebyście lepiej wiedzieli, co dzieje się z przednią osią na asfalcie. Dobra, to się pobawmy teraz tymi trybami, bo z tych trybów mamy kilka. Sport, normal, EV i offroad. I teraz sobie wrzućmy go w elektryka i on wymusi nam jazdę tylko na baterii. Jak wcisnę pedał gazu w podłogę, to samochód zacznie pięknie nam przyspieszać. I to bardzo wartko. I aż do kickdowna. A jak zrobię kickdown, to się wtedy włącza dopiero silnik spalinowy. Czyli podobne rozwiązanie jak na przykład w BMW i to rozwiązanie bardzo lubię. Jeżeli włączymy go sobie w trybie sport, no to tutaj już też jest elektryk, ale dużo szybciej włącza się nam motor spalinowy. I podobnie jest w trybie normal. Teraz sobie wejdziemy w normal, dodaję gazu, troszkę więcej i już słyszę, że włączyła mi się spalinówka. Więc najlepszym rozwiązaniem będzie, jeżeli będziecie sobie jeździli w trybie EV na co dzień. Mamy tutaj też oprócz trybów jazdy taki magiczny przycisk i on nam pokazuje, czy chcemy sobie doładować baterię i do jakiego poziomu, docelowy poziom naładowania podczas jazdy. Ustawiamy sobie na przykład na 100%, jedziemy i bateria ładuje nam się do 100%. Teraz mamy jej 3/4, zobaczcie, tu jest i pokazuje nam zasięg na 41 km. I ciekaw jestem bardzo, jakie będzie miał ten silnik osiągi wyłącznie właśnie na elektryce. Bo sprawdzaliśmy już kilka samochodów i niektóre niestety to jest tak, że robią setkę w 25-30 sekund. Tak było na przykład z poprzednimi Volvo T8, ale te nowsze już mają tylko 15 sekund. A są takie samochody jak na przykład Lexus NX 450H+, który jest naturalnym konkurentem tego auta, bo wymiary też mają podobne. Może Lexus jest tam z 8 cm krótszy. I tam, słuchajcie, to 0-100 to jest raptem 10 sekund tylko na elektryce. Tutaj Mazda nie podaje, ile to będzie na elektryce, podaje tylko zbiorczy wynik dla jazdy w trybie hybrydowym. Maksymalne, najlepsze przyspieszenie to 5,8 sekundy, więc je też oczywiście sprawdzimy. Natomiast wrażenie jest po prostu przyjemne z tego przyspieszenia. Niemniej w tym trybie Eco, no to powiem Wam, że to w ogóle jest jakaś katastrofa, ponieważ to nie zachowuje się jak elektryk. Trzeba chwilę poczekać na moc, tak jakby on najpierw redukował sobie bieg. W NX-ie dzięki skrzyni bezstopniowej to po prostu wciskacie pedał gazu i zaczynacie i od razu odjeżdżacie, czujecie moment. A tutaj zobaczcie, jadę na przykład 50, wciskam do kickdownu, raz, dwa, trzy, jakby dopiero auto zaczyna jechać, jakbym jechał mchewem i zrobił kickdown i on dopiero by włączył silnik, zmienił bieg i dopiero bym odjeżdżał. Wiecie, te na przykład mchewy z grupy Volkswagena mają taką przypadłość. Raz, dwa,
i dopiero zaczynam jechać. Czyli nie ma tego momentu takiego jak w elektryku, że naciskacie i od razu odjeżdżacie. I mało tego, nawet na tej jeździe elektrycznej czuć z tej skrzyni biegów straszne szarpnięcia. Ta skrzynia jest tragiczna. Dodaję gazu, zdejmuję i normalnie czuję szarpnięcie, jakby mnie ktoś kijem w plecy walnął. O, i takie drgania jakieś. I to nie pierwszy raz naprawdę podczas tej przejażdżki. Na początku myślałem, że... O! Natomiast przy takiej spokojnej jeździe bocznymi drogami to jest, słuchajcie, niesamowite, bo tutaj jest ultra cicho. Ale to tak ultra, że słyszę siebie w słuchawkach silnego, a to rzadko się zdarza. Oczywiście plug-in waży więcej niż na przykład ten diesel, bo sama bateria tutaj to 180 kg. Natomiast co ciekawe, ta dodatkowa masa nie ograniczyła ładowalności, która w tym wypadku wynosi aż 700 kg. I to duży plus, bo to oznacza, że możecie na pokład zabrać 4 nie tylko dorosłe, ale i rosłe osoby, ale jeszcze oprócz tego 300 kg salcesonu, żeby je wyżywić. O, i znowu, nie? Przedziwnie ta skrzynia działa, słuchajcie. To tutaj jest jakieś dziwne rzeczy się dzieją z tą skrzynią. Nawet jak wjeżdżacie z niewielką prędkością w zakręty, to już czujecie i na kierownicy, i na zawieszeniu, że definitywnie, to co mówiłem na początku, on jest zestrojony bardziej pod kątem takich sportowych doznań. O ile w ogóle w SUV-ie i to w pchewie ciężkim można mieć sportowe doznania, ale chodzi bardziej o odczucia kierowcy, który siedzi za kierownicą, żeby miał to poczucie, że panuje nad samochodem, żeby czuł, że ma przyczepność, jak wchodzi w zakręt. Nie na torze wyścigowym, ale na przykład na szybciej pokonywanych łukach, jak pojedzie w góry, czy nawet na autostradzie. I takie poczucie rzeczywiście w CX-60 się ma. Natomiast z takich dodatkowych funkcji, to widzieliście, że mamy to ustawianie fotela, które nie działa. Natomiast można, i to podobno już działa świetnie, przypisać sobie kilka osób do jednego samochodu i kamera w aucie będzie rozpoznawała osobę, która wsiada za kółko i z automatu dostosuje do niej zapamiętaną pozycję fotela i kierownicy, a nawet bocznych lusterek. Tak? Tak to działa? Dobra. Mamy tryb sport, skrzynia biegów w D, bo trybu sportowego skrzynia nie ma. Jesteśmy w trybie EV i zobaczymy, ile to będzie od 0 do 100. O, boost się wyświetliło tutaj przy D. Szarpie skrzynia i jeszcze w dodatku jakieś dziwne dźwięki wydaje, jakby tam się coś... Jakby chomik ziarno gryzł. 15,4 sekundy. Wynik nie najgorszy, ale też nie najlepszy. Szczerze mówiąc, spodziewałem się czegoś lepszego po 175 koniach i po 270 Nm. Myślałem, że to będzie bardziej 12 sekund, ale też nie ma absolutnie dramatu. To TCS off. No jak rozumiem, muszę przytrzymać, ale nawet jak przytrzymam, to się nic nie dzieje. A jak wrzucę ją w P, teraz TCS nie mogę wyłączyć, za długo trzymałem. Dobra, jadę tak. O ja! Teraz skrzynia ładnie zmienia biegi. I 6,4 sekundy, czyli w porównaniu z 5,8 ciut gorzej. Ale coś tu tak wyje, ja nie wiem, co to są za dźwięki i odgłosy w ogóle. Można to gdzieś wyłączyć, wyregulować? Nie wiem, czy to według Mazdy jest dźwięk sportowy silnika? Uruchommy go jeszcze raz. Włączmy. Jezus Maria. Połączenie z internetem. O ilu tu rzeczach trzeba pamiętać w tym samochodzie. Dajcie spokój. Sport, dobra, jesteśmy w sporcie. Spróbujmy teraz to TCS w takim razie off, traction control, czyli powinno być szybciej. Procedury startu nie ma. Co ten samochód za dźwięki z siebie wydaje? Natomiast skrzynia biegów lepiej pracuje, słuchajcie. W trybie hybrydowym naprawdę szybciutko, pyk, 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 płynnie, nie ma żadnych szarpnięć. Ona ma problem z obsługą tego silnika elektrycznego, ewidentnie. Nawet jak, słuchajcie, na postoju stoję i przerzucam, to słychać skrzynię, nie? Normalnie, słuchajcie, wrzucam z rydy i słyszę, jak tam się
kowal wychodzi tam pod spodem, bierze młot i przerzuciłem na wsteczny. No w żadnym innym samochodzie, powiem wam, współczesnym już się z tym nie spotkałem, chyba że była zepsuta skrzynia. Może tu też jest w takim razie zepsuta. Nie sprawdzam go więcej. 6,4, 5,8 nie zrobił, ani za pierwszym, ani za drugim razem. Generalnie mam takie wrażenie, że całemu temu układowi brakuje płynności pewnej działania. Nawet jak jadę w normalu i tak dodaję gazu, to czuję też, nawet nie to, że słyszę, bo mogę nie słyszeć tego włączającego się silnika spalinowego, ale go czuję. O. 15 ponad sekund nieco na silniku elektrycznym, wynik akceptowalny. 6,4 sekundy na połączonym układzie elektryczno-spalinowym. Nawet powiedziałbym, że więcej niż akceptowalny. Nawet jeżeli to nie jest 5,8, jakie podaje producent, to 6,4 przy tych ponad 300 koniach mechanicznych, przy tak dużym samochodzie, tak obszernym, to jest bardzo dobry czas. Nikt nie będzie narzekał, nie powinien przynajmniej narzekać. Natomiast narzekać można na to, jak brzmi cały ten zestaw, jak przyspieszacie. No to w takim razie wchodzimy w tryb elektryczny i jeszcze zobaczymy, jaką mamy prędkość maksymalną tylko na elektryce. Zazwyczaj to współcześnie między 120 a nawet 150 km, jak właśnie w przypadku wspomnianego tutaj wielokrotnie NX-a. No i to wygląda tak, że dojeżdża do 140 na tej elektryce i jest koniec. Już nawet nie wykorzystuje pełnej mocy, zobaczcie, silników elektrycznych i akumulatora, tylko takie jakieś 70-80%. I trzyma przy 140, koniec, kropka, ani kilometra więcej. Natomiast jak na elektryka jest to i tak bardzo dobry wynik. Możecie oczywiście ustawiać sobie harmonogramy ładowania, tak jak wam pasuje. Limit naładowania prądem przemiennym, jeżeli robicie krótsze dystanse, to warto go ustalić na 80 czy 90%, żeby mniej się drenowała bateria. I jeszcze możecie sobie ustawić poziom rekuperacji, albo wysokiej, albo normalnej. Nie można tym sterować przy pomocy łopatek, ponieważ one tylko zmieniają biegi. Natomiast jak mam ustawiony wysoki, to powiem wam, wysoki to w normalnym elektryku byłby normalny. Jak weźmiecie normalnie, to szczerze mówiąc niewiele się to zmienia. Może teraz, jak wyszedłem z menu. I teraz powiem wam, im bliżej rozładowanej baterii, to zobaczcie, teraz mam już nogę przy kickdownie, a on nie chce już mi pozwolić korzystać z pełnej mocy silnika elektrycznego, tylko z jego połowy. I przyspieszanie jest dużo wolniejsze i ograniczył mi prędkość do 130 km. Już szybciej nie pojadę. Tak to sobie wymyślili. Dobra, jesteśmy w końcu w trybie hybrydowym, czyli weszliśmy w normal, bateria jest rozładowana, co oznacza, że teraz będziemy jechali tak jak klasyczną hybrydą. I pytanie zasadnicze brzmi, jakie będzie zużycie paliwa? Proszę bardzo, przy 120. Ponieważ z pluginami bywa różnie pod tym względem. To znaczy, są takie, które wówczas jarają jak normalnie V6, bo i 10, i 11, i 12, i 13 litrów. Takie na przykład jak Volvo XC90 T8, ale są też takie, tak dopracowane, jak na przykład wspomniany już chyba dwukrotnie NX450H, że tam zużycie tego paliwa jest takie jak w normalnej hybrydzie, czyli na poziomie 6-7 litrów. No dobra, przyznam wam szczerze, że jeżeli chodzi o spalanie w trybie hybrydowym po rozładowaniu baterii, to jestem mega zaskoczony, pozytywnie. 7,4 litra przy 120, stabilnie tam może 1-2 hamowania i przyspieszenia. To jest mega dobry wynik jak na plugina, bardzo dobry. To znaczy, że efektywność jest naprawdę duża tego układu. Wow. I jeszcze jedno, co zauważyłem, to pierwsza Mazda, w której jest cicho, a silnik nie pracuje jak wiertarko wkrętarka, choć jest wolno ssący. Zostało bardzo dobrze to wszystko wygłuszone i jest świetna akustyka, naprawdę. I Bose też bardzo dobrze gra. Reasumując, tak jak przed chwilą, czyli stabilna prędkość, jazda ekspresówką, muzyczka, bardzo wygodny, fajny SUV dla całej rodziny, mega przestronny, z naprawdę dużym i praktycznym przede wszystkim bagażnikiem, dający kierowcy poczucie nad tym, co dzieje się z samochodem, absolutnie pełne. I w dodatku, jak na współczesne standardy, jest naprawdę przyzwoicie wyceniony, ponieważ wersję z dieslem, z napędem na 4 koła, tym mocniejszym, 6-cylindrowym, o pojemności 3,3 litra, możecie mieć dobrze wyposażoną za jakieś
jakieś 250 tysięcy złotych. To w najwyższej wersji będzie kosztowało jakieś 290 do 300 tysięcy złotych i też jak za plugina jest to dobra cena. Niestety nie jak za tego plugina.